Dzień dobry, kochani. Jak wiecie, bo zapewne większość z Was zaczęła niedawno pracę albo studia w Polsce, Polacy mają bardzo dużo idiomów, różnego rodzaju przysłów i powiedzonek na niemal każdą okazję. A ponieważ w większości jesteśmy miłośnikami zwierząt, to bardzo dużo z tych powiedzonek odnosi się do zwierząt właśnie. Również mamy sporo powiedzonek dotyczących głowy. Może dlatego, że tak lubimy myśleć. Dzisiaj zaprezentuję Wam 10 z nich, tych, z którymi spotkacie się nie tylko na uczelni, ale też w szkole, w pracy, na ulicy albo w autobusie. Zaczniemy od tego. Mam tyle na głowie. Oczywiście to nie znaczy, że to wszystko leży na mojej głowie. W języku polskim mieć coś na głowie oznacza, że ma się bardzo dużo obowiązków i te obowiązki nie zawsze są dla nas miłe. Przykładowo, jeśli zapytacie mnie, czy będę miała czas na przykład na jeszcze jedną pracę w tym semestrze, odpowiem: nie mogę, mam tyle na głowie. Czyli nie mogę, mam już za dużo tych obowiązków. To już nie jest miłe, to już jest okropne. Z głową związany jest też idiom w Polsce bardzo popularny, ale zupełnie niezrozumiały przez cudzoziemców, którzy dopiero uczą się polskiego. Siedzieć komuś na głowie. Kiedy po raz pierwszy powiedziałam to w języku polskim, a potem starałam się przetłumaczyć na język angielski zbyt dosłownie, wyobraźcie sobie, jakie było zdziwienie mojego rozmówcy. Wtedy przypomniałam sobie, że przecież idiomów nie tłumaczy się dosłownie. One są w każdym języku wyjątkowe. I u nas takim wyjątkowym i częstym jest właśnie ten: siedzieć komuś na głowie, czyli po prostu być u kogoś zbyt długo, zajmować mu za dużo czasu, przeszkadzać tej osobie. Przykładowo, przyjdzie do mnie koleżanka, ale zamiast spędzić ze mną godzinę, przeszkadza mi w moich obowiązkach i siedzi mi na głowie 3 godziny. Albo jeżeli przeszkadzacie komuś, kto wykonuje jakąś pracę, albo na przykład odwiedzacie kogoś, a ta osoba nie jest zadowolona z waszych odwiedzin, powie: nic nie mogę zrobić, siedzą mi na głowie od 2 dni. Zatem, kochani, jeśli chcecie być zawsze mile witanymi gośćmi, nie siedźcie nikomu na głowie zbyt długo. Tak jak powiedziałam, w większości Polacy to ludzie, którzy kochają zwierzęta. Otaczamy się nimi w dużych ilościach. Są to koty, psy, norki, jeżyki, chomiki, myszki, a nawet węże. Nic więc dziwnego, że sporo naszych powiedzonek jest związane ze zwierzętami i są bardzo stare. Kiedy na przykład bardzo się czegoś obawiamy, ale zaczynamy ten ruch w swoim życiu, Polacy powiedzą: no, pierwsze koty za płoty, czyli wreszcie ktoś zrobił pierwszy krok. Wreszcie coś zacząłeś. Pierwsze koty za płoty. No, kot na płocie tutaj jest jak najbardziej zasadnym obrazkiem. Pierwsze koty za płoty, czyli zaczęliśmy. Ja na przykład, kiedy robię dla Was tę lekcję, to jest ona lekcją 4 i mogę powiedzieć, że mam już za sobą 3 lekcje, a zatem pierwsze koty za płoty. Kiedy okazuje się, że sytuacja, która była dla nas trudna, obróciła się na naszą korzyść, okazała się jednak dla nas jakaś cenna i ważna, wtedy Polacy mówią: nie ma tego złego. Jest to skrócona forma takiego powiedzenia: nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Innymi słowy, wszystko, co się dzieje, nawet to, co jest nieprzyjemne, smutne i złe, może w przyszłości okazać się dla nas dobre i korzystne. Zatem załóżmy, że szukacie pracy
Nie udało się Wam znaleźć tej pracy w pierwszym miejscu, jesteście bardzo zawiedzeni, ale dzwoni telefon i okazuje się, że w innym miejscu zostaliście jednak zatrudnieni. Wtedy Polak powie: no widzisz, nie ma tego złego. A zatem nie zatrudnili Cię w tym pierwszym miejscu, ale dzięki temu masz pracę w drugim. Nie ma tego złego. Jak mówiłam, zwierząt w naszych związkach frazeologicznych jest całkiem dużo, dlatego też bardzo często, nawet na ulicy, możecie usłyszeć takie określenie jak już po ptakach. Odnosi się to oczywiście do zwyczaju ptaków, które odlatują na przykład do ciepłych krajów na zimę, albo na przykład kiedy zbliża się wieczór, znajdują sobie stadami jakieś miejsce do nocowania, no i oczywiście odlatują bardzo głośno w to miejsce. Kiedy Polak powie już po ptakach, to znaczy, że na coś jest za późno. Przykładowo, chciałam zapisać się na ten kurs, ale już po ptakach, czyli nie przyjmują zapisów. Albo chciałam kupić tę torebkę, ale już jej nie ma w sklepie. Już po ptakach. I znowu zwierzę, tym razem ryba. Kiedy Polacy czują się gdzieś bardzo dobrze, uważają, że to jest dla nich właśnie miejsce. Mówią o tym, że czują się jak ryba w wodzie. Wszyscy wiemy, że ryba w wodzie tak naprawdę może żyć. Niestety, kiedy z tej wody wypadnie, to się może dla niej skończyć tragicznie. Zatem, kiedy Polak mówi czuję się jak ryba w wodzie, to znaczy, że w jakimś miejscu albo wśród jakichś ludzi Polak czuje się idealnie, tak jakby to było miejsce stworzone specjalnie dla niego. Kiedy idę do szkoły i mogę uczyć, czuję się jak ryba w wodzie, czyli że jest to moje przeznaczenie. I tutaj, moi drodzy, bardzo znane polskie porzekadło, które również ma swoją angielską wersję. Too many cooks spoil the... Wiadomo, pewnie słyszeliście ten angielski frazeologizm. I w języku polskim jest także jego odpowiednik, który w dodatku rymuje się. Gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść. Zatem, jeżeli jest zbyt dużo ludzi do zrobienia jednej rzeczy, często robi się chaos i bałagan. Wtedy Polak powie, gdzie kucharek 6 i resztę sobie dopowie w myśli. Tam nie ma co jeść. Czyli jeżeli zbyt dużo ludzi bierze się za jedną rzecz, to ta rzecz się nigdy nie uda. I kolejny polski frazeologizm, idiom, który znów jest związany z ptakiem, a tym ptakiem jest wrona. Wrony to są u nas bardzo popularne ptaki, no i najczęściej możecie usłyszeć ich krakanie, kiedy zbliża się jesień, a więc chyba teraz. Polacy mają też i z tym związane powiedzenie. Mówimy, jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one. Co to znaczy? Długie zdanie, prawda? Jeśli wejdziesz do jakiegoś środowiska albo spotykasz się z określonymi ludźmi, to bardzo szybko musisz zachowywać się i postępować tak jak ci ludzie. Inaczej mogą cię uznać za dziwaka. Innymi słowy, możesz usłyszeć, żaląc się, że na przykład twoi koledzy na studiach albo w pracy postępują w sposób, który ci się nie podoba, ale nie możesz się z pewnych powodów sprzeciwić. Wtedy Polak powie, jeśli wejdziesz między wrony, w domyśle musisz krakać jak i one, czyli musisz postępować tak jak grupa, w której jesteś. Czasami Polacy też mogą powiedzieć tak o kimś, kto wpadł w złe towarzystwo. Był dobrym człowiekiem i nie miał problemów, ale wpadł w złe towarzystwo. Zatem jeśli wejdziesz między wrony i
Bez dwóch zdań, słynne polskie powiedzenie, bez dwóch zdań, nie potrzebuje nawet dwóch zdań, żeby się z czymś zgodzić. To samo możemy powiedzieć w ten sposób. Na pewno, albo bezdyskusyjnie, bez dyskusji. Co to znaczy? Czy idziesz ze mną na imprezę? Bez dwóch zdań. Zatem na pewno, nie będę nawet z tym dyskutować. To jest najlepsza pracownica w tym miesiącu, bez dwóch zdań. Czyli zgadzamy się z danym stanem w pełni. A zatem, moi drodzy, mam nadzieję, że te 10 popularnych polskich powiedzeń, frazeologizmów i idiomów to coś, co Wam się przyda w życiu, ponieważ bardzo często możecie je usłyszeć we wszystkich możliwych miejscach. Czy to jesteście u lekarza, czy na studiach, w pracy, albo wśród znajomych w jakimś klubie. Jeżeli podoba się Wam moja lekcja, to oczywiście bardzo chętnie przedstawię Wam jeszcze inne polskie powiedzenia i idiomy, które są wyjątkowo popularne. Pod tym filmem możecie też wpisywać te, które usłyszeliście, a nie do końca je rozumiecie. Chętnie wyjaśnię. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.